Witam. Tak kształtowały się temperatury powietrza w Polsce centralnej w ubiegłym sezonie grzewczym. U mnie w domu sezon grzewczy zaczyna się, gdy średnia temperatura dobowa spadnie poniżej 17 stopni Celsjusza. Na tym wykresie zwróćcie przede wszystkim uwagę na częste zmiany poziomu temperatury, co oznacza częste zmiany zapotrzebowania na ciepło w domu. Myślę, że zainteresuje więc Was, w jaki sposób ja staram się ograniczyć koszty i zapewnić komfort cieplny, ogrzewając dom trudno sterowalnym kotłem zasypowym. Przy wysokiej temperaturze powietrza w piecach, kominkach czy kotłach zasypowych pali się cyklicznie. Podczas palenia w kotle temperatura w domu rośnie, podczas wygaszenia kotła temperatura w domu spada. Spalenie zbyt dużej ilości paliwa przegrzewa dom, a zbyt małej ilości nie dogrzewa. Większość użytkowników źródeł ciepła o dużej mocy po rozpaleniu załadowuje je małą dawką paliwa i później dokłada dodatkową. Kontrola w ten sposób ilości spalanego paliwa wiąże się z dużą pracochłonnością, niedyspozycyjnością osoby obsługującej i w części źródeł ciepła pogorszeniem sprawności spalania i czystości spalin. Pracochłonny sposób użytkowania kotła zasypowego był dla mnie nie do zaakceptowania. Obsługę w ciągu doby chciałem ograniczyć do jednorazowego wyczyszczenia rusztu, załadowania paliwa i jego rozpalenia. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób mogę ustalić, ile powinienem spalić paliwa, aby uzyskać pożądaną temperaturę w domu. Po pierwsze, niezbędny jest termometr mierzący z odpowiednią rozdzielczością temperaturę w domu. Po drugie, miernik temperatury powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła, tak aby wskazywał przeciętny stopień nagrzania ścian. Po trzecie, próbne spalanie powinno się odbyć w stabilnych warunkach pogodowych, aby uniknąć pracochłonnego ich mierzenia i skomplikowanych obliczeń. W Polsce najlepiej test przeprowadzić podczas pochmurnej, bezwiecznej pogody z temperaturą około 0 stopni Celsjusza przez co najmniej dobę. Po czwarte, podczas testu powinienem osiągnąć takie tempo spalania paliwa, z jakim zamierzałem palić w przyszłości, czyli wykorzystując prawie pełną moc moich grzejników. Temperatura zasilania 80 stopni Celsjusza. Podczas testu wykonałem następujące czynności. Przed zasypem zważyłem 18 kg węgla, zanotowałem temperaturę w domu i czas podczas rozpalania, spaliłem paliwo ze stabilną mocą kotła, zanotowałem czas wygaśnięcia kotła i temperaturę w domu. Następnie obserwowałem, kiedy temperatura w domu spadnie do poziomu wyjściowego, czyli 21 stopni. Zdarzyło się to o godzinie 11 następnej doby. W ten sposób udało mi się określić ilość paliwa na dobę, jaką muszę spalić przy temperaturze 0 stopni oraz wahanie temperatury na termometrze 1,2 stopnie Celsjusza. Oczywiście mógłbym nie trafić z dawką paliwa podczas testu i temperatura wyjściowa 21 stopni wystąpiłaby szybciej, na przykład o godzinie 9. Co oznaczałoby, że dawka paliwa pokryła zapotrzebowanie na ciepło na okres 22 godzin, a na 24 godziny należałoby zasypać węgla więcej, czyli 19,6 kg. Po tym kalibrowaniu, posługując się termometrem, mogłem ustalać dawkę węgla z dokładnością do 1,5 kg. Tak dokładne odmierzanie paliwa okazało się uciążliwe i obecnie przy zasypie posługuje się skalą 6-kilogramową. 1,5 węglarki odpowiada wzrostowi temperatury o 1,2 stopnia, 12 kg węgla, czyli jeden pojemnik, odpowiada różnicy w temperaturze 0,8 stopnia i pół węglarki odpowiada różnicy 0,4 stopnia. Przejdę teraz do odpowiedzi na postawione pytanie w tytule filmu „Dlaczego mniej palę?”. Ponieważ temperatury w trakcie sezonu grzewczego w ostatnich latach są wyższe, skracam czas palenia w kotle zasypowym, a nie próbuję spalać mniejszą dawkę paliwa z mniejszą mocą kotła. Dlatego, że magazynuję ciepło w grubych ścianach budynku i 400 litrach wody w instalacji CO oraz nie mam pomieszczeń na strychu, a ściany, strop i część podłogi są ocieplone. Dzięki pracy kotła zasypowego ze stabilną mocą powyżej 10 kW
uzyskuje wysoką sprawność i czystość spalania. Poprawa sprawności spalania zmniejsza zużycie paliwa, tym samym czas pracy kotła, a co za tym idzie, zmniejsza nakłady pracy na dozór i czyszczenie. Dzięki paleniu w kotle z dużą mocą nie muszę instalować specjalnego wkładu w kominie. Komin ceglany w trakcie palenia nagrzewa się od spalin i pomaga utrzymać temperaturę w domu po wygaśnięciu paleniska w kotle. Skalibrowany termometr pozwala mi łatwo określić ilość paliwa do spalenia przed rozpaleniem oraz kontrolować poziom temperatury w domu przy wykorzystaniu tylko 5 różnych dawek węgla na dobę. Unikam spalania mniejszych porcji węgla aniżeli 6 kg lub 12 kg drewna, gdyż jest to proporcjonalnie bardzo pracochłonne i wiąże się z mniejszą sprawnością spalania. Ten system ogrzewania opracowałem, gdy spalałem miał węglowy metodą od góry. Prezentowany algorytm sprawdza się również u mnie w kotle dolnego spalania przy spalaniu węgla. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło w takim systemie mogłyby pracować najmniejsze kotły automatyczne z zapalarką. Jestem Sylwestro, zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego YouTube'owego kanału oraz oglądania innych moich filmów.